Zapraszam na strojk z uroczym Adasiem i z pękaniami dwuskładnikowymi. Może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale to jest dosyć duży stroik, bo samo jajko ma 22 cm, a gdy dodałam jeszcze kokardkę, no to już robi się konkret na półkę. Użyłam takiego jajka i to jest wersja wisząca. Dorobiłam podstawkę, ale jeżeli chcecie, żeby od razu była podstawka, to mamy duży wybór. Użyłam jeszcze jajka piątki oraz papier ryżowy z Adasiem oraz Zosią. W tym konkursie Zosia zajęła drugie miejsce, więc została na zaś, czyli wykorzystam ją w jakiejś przyszłej pracy. Jajko pomalowałam na biało i lecę szybko z wyciskami. Zawsze staram się je robić na początku pracy, żeby dobrze wyschły przed malowaniem. No chyba, że chcę je przyklejać na mokro, ale w tym wypadku będę je suszyła i malowała. Żeby mi ładnie glinka wylazła z foremki, najpierw ją opruszyłam mąką kartoflaną. A foremkę wypełniam tak. Najpierw cieniutko środek bazi, a teraz kuleczkami uzupełniam kotki. No i dzięki mące kartoflanej wyciski wyłażą z foremki praktycznie same. Odkładam je na bok i niech sobie schną. Jak oglądam już poskładane filmy, to wygląda na to, że wszystko zajmuje mi po prostu moment, a to nieprawda. Nawet rozmieszczenie Adasia w jajku to wcale nie było 10 sekund, może troszkę wyżej, a może niżej. Oj, nie lubię jak uszka dotykają do ramki. Więc niżej, ale wtedy nie będzie widać, że on jest w takiej uroczej filiżance. Oczywista oczywistość, w deku to twardym trzeba być, a nie miętkim i dokonywać trudnych wyborów. Przyklejone, wysuszone, polakierowane lakierem akrylowym matowym. No i teraz zaczną się schody. Bo dorobienie tła, które pasuje idealnie, to nie jest bajka. Każdy, kto bawi się w deku, o tym wie. Jeżeli tło jest nieidealne, to mamy kilka sztuczek, żeby tego nie było widać. Po pierwsze, możemy pracę pochlapać i takie chlapanie naprawdę odwraca uwagę od różnych pasztetów. Po drugie, możemy dać w tle delikatny szablonik, jakąś krateczkę albo kropeczki, to także fajnie robi całej pracy. Trzeci sprawdzony pomysł to spękania dwuskładnikowe i pomyślałam, że właśnie je zrobię, bo może w kamerze nie jest źle, ale ja nie byłam z siebie za bardzo zadowolona. Po domalowaniu tła zostało mi troszkę farby, więc od razu przemaluję kilka jajek, którymi ozdobię dół obrazka. Farba gotowa, w dodatku pasuje idealnie, nie ma na co czekać, trzeba szybciutko malować jajka, dopóki mi farba nie wyschnie. Dorobiłam jeszcze kilka różowych i przy okazji przemalowałam ramkę na szaro. Bazie już wyschły, więc lecę za ciosem i je także przemaluję. A zrobię to w 3 etapach. W pierwszym etapie całe bazie przeciągam na kolor brązowo-podobny. Jak widzicie, jak zwykle pomieszałam kilka farb, żeby kolor nie był jednorodny. W drugim etapie białą farbą przemalowuję kotki. Jeżeli macie farbę mocno napigmentowaną, to wystarczy je przemalować jeden raz, a jeżeli farba jest gorszej jakości, to pewnie trzeba je będzie przeciągnąć na biało 2 razy. W trzecim, ostatnim etapie delikatnie pobielę całe gałązki. Biała farba, pędzel szczecinowy i metoda suchego pędzla, czyli odrobinę farby, którą wypisujemy z boku, a potem delikatnie przelatujemy po bazie. No to wracamy do tła, które zostało dorobione może nie najgorzej, ale nie jestem zadowolona, więc zastosujemy 2 sztuczki. Po pierwsze delikatnie całość pochlapię, a po drugie będą spękania dwuskładnikowe, które uważam, że tutaj całkiem dobrze pasują. W większości preparatów termin przydatności do użytku jest liczony od momentu otwarcia opakowania. I jeżeli preparat jest wrażliwy na czas, czyli najprawdopodobniej po terminie nie będzie mi działał, to na dnie zapisuję sobie termin otwarcia, tak jak w tym wypadku. Położyłam step 1 i wysuszyłam. Teraz będę kładła drugą warstwę. 2 ważne informacje. Po pierwsze, step 1 nie może być przesuszony. Najlepiej nakładać 2 natychmiast po wyschnięciu 1. A jeżeli 1 przesuszycie, czyli leży u Was i czeka dzień albo 2, to można 1 nałożyć drugi raz, wysuszyć i natychmiast nałożyć 2. 1 po prostu nakładamy, natomiast 2 trzeba wpracować w 1, czyli zobaczcie, bardzo długo zamiatam pędzlem po powierzchni, żeby 1 i 2 ładnie się połączyły. Oczywiście jeżeli nie pęka tak jak chcecie, to zawsze można pracę podsuszyć suszarką. Najlepiej z pękania wypełnia się pastami woskowymi.
Żeby moja praca była delikatna, użyję pasty woskowej w białym kolorze. Nakładam i natychmiast ścieram nadmiar. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. Poczekajcie chwilę, aż pasta lekko wyschnie, a potem pracę trzeba zabezpieczyć lakierem rozpuszczalnikowym. Uwaga, uwaga! Absolutnie, wyłącznie i tylko używajcie lakieru rozpuszczalnikowego, ponieważ jeżeli użyjecie lakieru akrylowego, to zniszczycie pracę. Na ramce zrobiłam przetarcia, czyli nałożyłam świeczkę wyłącznie na brzegi, a następnie pomalowałam ramkę na biało, ale taka idealna biel niezbyt mi pasowała, więc dodałam odrobinę takiego żółtego brązu. A gdy farba wyschła, wzięłam papier ścierny, potem włożyłam głowy w kamerę i zrobiłam przetarcia. Prawie gotowa ramka wygląda tak. Jeszcze ją troszkę pochlapałam i przy okazji chlapania pochlapałam jajka. Zbliżamy się do końca pracy, więc już same finiszowe zadania. Po pierwsze, jajeczka przeciągnęłam lakierem błyszczącym, bo takie w pełnym macie wydawały mi się niefajne. Ramkę skleiłam, no i jak zwykle doszłam do wniosku, że troszkę można by ją podcieniować przy brzegach. To zawsze dobrze wygląda i dodaje głębi. Brzeg ramki wygląda nie za zbytnio, więc przykleję ozdobną taśmę. To duże jajko jest wersją wiszącą, czyli nie ma podstawki, ale przecież to jest żaden problem. Nakrętkę do słoika przemalowałam na szaro, przykleiłam 2 patyczki dla stabilizacji, a potem przykleiłam jajko. Trzyma się świetnie. A teraz etap pracy, który w filmie trwa kilka albo kilkanaście sekund, a mi zazwyczaj zajmuje nawet pół godziny. Jeżeli macie ochotę, to jajka oczywiście można przyklejać w całości. Ja obcinam im tyły, bo wtedy są płaskie i wydaje mi się, że lepiej się przykleja. A gdy wszystko już jest przyklejone, następuje drugi etap, czyli wypełnianie wszystkich dziur oraz zasłanianie miejsc, które wyglądają nie najlepiej. Przydadzą się małe jajeczka, sizel oraz piórka. A gotowy świąteczny stroik z Adaśkiem prezentuje się tak. Spękania dwuskładnikowe nie były konieczne, ale myślę, że świetnie pasują do tej pracy. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w tym filmie, znajdziecie w opisie wideo. A ja zapraszam w przyszłym tygodniu na ostatni wielkanocny film w tym sezonie. Do zobaczenia w niedzielę, a wszystkich, którzy kochają deku, zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.